Stojący na dworcu opuszcza Medellin. Nie wierzę, że już 9 dni minęło. Czuję się, jakbym to była zawsze. No bo w końcu trafiłam do domu. Wrócę tu szybciej niż mi się wydaje. Nie, Kolumbia zaskakuje mnie na każdym kroku. No bo ja miałam jakieś tragiczne wyobrażenia o niej. Muszę znaleźć legada de buses Intermun. Nie wiem, gdzie mam iść. Muszę chyba kogoś zapytać. Ja nie wiem, kiedy te 9 dni minęło. To jest niesamowite. Minęło mi jak 2. Ale jak jest dobrze, to zawsze szybko mija. A ja się tu czułam świetnie. Czuję w tym mieście. ¿Me gusta ese florero? Gracias. Salía 10. 10. Sí, tú ahí esa partida. Esa partida. Aha, okej. Gracias. Mam autobus za godzinę, chciałam odjechać tym, który teraz jedzie. Godzinę wcześniej, ale nie mogę. Mam tę płytę. No więc będę czekać godzinkę. Może pójdę na kawę. Przyjechałam z dużym zapasem, bo nie wiedziałam, czy będą korki na drogach i nie wiedziałam, czy ten dworzec jest taki skomplikowany. W sumie nie jest. Prosto. Wszystko znalazłam bez problemu. Wszędzie latyności. Jestem totalnie niewyspana i przez to trochę bardziej jakby poddenerwowana, podrażniona. Od razu czuję, jak się nie wyśpię, to dobrze. Nie mogłam spać do godzin, do której nie zamknęli klubu. Bo miałam za ścianą, dosłownie za ścianą klub i czułam się, jakbym była na imprezie, no tylko nie mogłam oglądać ludzi. Przez chwilę myślałam, a może pójdę, a potem sobie myślę, a nie, kobieta jak ja nie może przebywać w miejscach z dziewczynami z ulicy. Ja jestem na salonie, nie na ulicy. Klubów pełnych seksu, kokainy i prostytucji, masakra, tak jest grupowo naprawdę. No, ale do 4 rano, tak jak był otwarty, nie wiem. Już cały dworzec wie, że jadę do Jericho. Panowie sobie przekazali informację. Bo kwitnę tu już godzinę i podszedł do mnie kierowca. Czy ty jedziesz do Jericho? Chodzę. Tak się jestem pierwsza w autobusie. W sumie jedyna, bo on też wyszedł. To jest śmieszne, blondynka w Latinoameryce ma się cudownie. No oczywiście o ile ma ryb na karku i no sama jest fajna dla ludzi, tak? Bo jestem dla nich miła, fajna, więc oni są dla mnie tacy sami. Autobusik jest taki malutki. No ja sobie siedzę zaraz za kierowcą. Będziemy jechali przez góry. Więc możliwe, że będę widziała jakieś wodospady lub jakieś krówki. Zobaczymy, co tam czeka. Fajnie, mamy miejsce do odkrycia. A do Medellin wrócę na 1 000 000%. Jeszcze wiele dni mnie tutaj czeka w tym mieście. Jadę odkryć nowe, jadę na wolontariat, do hostelu, poznać miejscowość typowo kolumbijską. Wiadomo, że tam turyści też przyjeżdżają, bo jest uroczo, ale nie ma ich tylu, co tutaj w Medellin. To jest super, mam ochotę tańczyć. Mam nadzieję, że tam w ciągu tych 3 tygodni na pewno będzie, nie wiem, może jakiś festiwal albo jakaś impreza czy barze, gdzie będę mogła sobie potańczyć trochę salsy, baciaty. Tak, bo już jestem szczęśliwa, uprawiona i moja dusza chce teraz tylko odkrywać, cieszyć się, poznawać, doświadczać, bez cierpienia, bólu, smutku, wolności. Bardzo się cieszę. W sumie to chyba zresztą widać.
Tu sprzedawczyki. Jak zapomnisz kupić prowiant na podróż, nic się nie martw. Co kawałek stoją z przeróżnymi ofertami. Owoce, arepa, napoje, chipsy, ciastka, kawa. Wsiadają do autobusu, podjeżdżają kawałek i w tym momencie możesz coś kupić. Odległość z Medellin do Jericó, tak mówi się Jericó, takie o przedłużone, Kolumbijczycy mnie poprawiali w tej kwestii, nie jest wielka. To zaledwie 109 km. Ale trasa to już inna bajka. Kręte wąskie drogi przez góry, które sprawiają, że czas podróży w moim przypadku wyniósł blisko 4,5 godziny. W trakcie jazdy postanowiłam zmienić miejsce i usiadłam obok kierowcy, żeby jeszcze lepiej poczuć te widoki. Widok za oknem robił wrażenie. Lasy, urokliwe miasteczka, wodospady, krowy, kozy. A sama trasa to prawdziwa uczta dla oczu. Był tylko jeden problem. W busikach nie ma klimatyzacji. Jak wyjechaliśmy wyżej w góry, gdzie słońce grzało 4 razy mocniej, myślałam, że się roztopię. Ale udało mi się przetrwać. Mieliśmy jeden przystanek. Jako jedyna mogłam skorzystać z toalety. Kierowca pozwolił tylko mnie. Blondynka u latynosów naprawdę ma się dobrze. Całą podróż byłam niesamowicie podekscytowana. Na miejsce dojechaliśmy około godziny 16. Zostawiłam rzeczy w hostelu i razem z innymi gośćmi i wolontariuszami wybraliśmy się na wzgórze, by podziwiać zachód słońca. Droga wiodła przez ogród botaniczny, a na szczycie czekał na nas pomnik Jezusa. Z góry rozciągała się panorama na całe miasteczko i pobliskie góry. Widok niesamowity.
Czas pytana. Se cortan, pero al cuajarte antes muere. Entonces, claro, le hice con piña caramelizada con dulce. Lechera. ¿Y lo primero que era mayonesa o qué era? Ah, lo primero Lechera. es lecherita. Arequipe. Arequipe. ¿A eso? Arepa. Eso es dulce, dulce, dulce. Dulce. Wow. Y crema de leche. También. Crema de leche. Ajá. Wow. Eso es, vamos, eso tiene... Súper potente. Showing the gringos my childhood. Yes, man. Yep, that's Na szczycie przysmak, którego nie sposób pominąć w Kolumbii. Oblea. Cienkie wafle, zwykle z białym serem, nie słodkim, a słonym, mleczkiem skondensowanym, dżemem i arequipę. Arequipę to kolumbijski karmel. Po pierwszym spróbowaniu chciałam pochłonąć cały. Palce lizać. Choć na początku byłam sceptyczna, czy mieszanka słonego sera z karmelem będzie mi smakować. Okazało się, że to rewelacja. Polecam serdecznie. Będąc na szczycie i spoglądając na te góry, byłam z siebie ogromnie dumna, że odważyłam się iść za głosem serca, nie dałam się przezwyciężyć lękowi i wylądowałam w Kolumbii. Po powrocie do hostelu, krótki relaks na hamaku i następnie wybraliśmy się z wolontariuszami i właścicielem hostelu do baru. Najpierw trochę karaoke, nie do końca mój klimat, ale towarzyszyłam. A następnie przenieśliśmy się do innego baru, gdzie Kolumbijczycy robili to, co kochają najbardziej. Tańczyli salsę i baciatę. Moje wcześniejsze pragnienie o tańcu spełniło się tego samego wieczoru. Drugi dzień rozpoczęliśmy od pysznego śniadania, omlet, arepa, jak żeby inaczej, jesteśmy w Kolumbii, i świeża sałatka owocowa. I tak zaczęła się moja przygoda z wolontariatem Jericho. Co było dalej, opowiem w następnym odcinku. Adiós.